znacie go dobrze, dajcie mu brawa. Przed wami Marcin Chmiel! Siemano Warszawa! Siemano Warszawa! Słuchajcie, no ja jestem tutaj trochę na doczepkę i możecie być zaskoczeni, a część może być wręcz oburzona, że to jest taki dowód na to, jak budżetowe jest to wydarzenie. Bo pojawia się człowiek, który ma was dogrzać komediowo, a wygląda jak rzecznik ludzi zwolnionych z WF-u. Straszne po prostu, że wy to widzicie od razu, że ja nawet nie muszę się odzywać i od razu wita was moja fizjonomia 6-latki po COVID-zie. To jest okropne. Cały czas mi to wszyscy przypominają, że ja tak wyglądam jak ten rzecznik ludzi zwolnionych z WF-u. Reprezentuję ruch Niespocona Polska. Domagamy się zniesienia piłek lekarskich. One niczego nie leczą. Straszna rzecz. I słuchajcie, ja mam takie coś, że ja już zauważyłem, że ludzie, ja się nie muszę odzywać, oni od razu widzą moją fizjonomię. Ja pamiętam, jak miałem 18 lat i pojechałem na komisję wojskową do moich rodzinnych Myślenic. I na tej komisji wojskowej myślenicki doktor Andrzej Cyganek nawet mi nie pozwolił przejść przez próg gabinetu, tylko tak patrzy na mnie i mówi: ojeju. Czajcie, Warszawa, dostałem kategorię ojeju na komisji wojskowej. Jak nisko jesteś w wojsku, jak masz kategorię wojskową ojeju? Niżej jest chyba tylko kategoria łoboziu. I wiecie, ja próbuję coś z tym zrobić, całe życie, walczę z tym. Tylko jak ja mam mieć w ogóle motywację do ćwiczeń, jeżeli ja już jestem nawet na tej siłowni i ćwiczę, biegnę na tej bieżni te 30 minut, a tu przechodzi jakiś trener personalny, tak patrzy na mnie i mówi: ojeju. Chłopczyku, to jest takie piękne, że ty ćwiczysz pomimo choroby. Ja mówię do niego: jakiej choroby? On mówi: dokładnie, jakiej choroby, nie poddawaj się. Już miałem mu coś powiedzieć, ale wtedy wchodzi jakaś sprzątaczka, tak patrzy na mnie i mówi: łoboziu. Dramat, naprawdę. Ale jeżeli myślicie, że najsłabszą moją stroną był WF w szkole, to niestety była jeszcze plastyka, moi drodzy. I tutaj ponosiłem o wiele większe klęski. Ja pamiętam na plastyce, jak moja plastyczka w gimnazjum poprawiała pracę, miała taką stertę, dociera do mojej pracy, bierze ją, patrzy na nią i mówi: o Boże, ale brzydkie. I podarła ją. I słuchaj, podarła moją pracę i mnie to tak strasznie zabolało. Pomyślałem sobie: Boże, ja tak nie potrafię nawet malować. Wracam taki przybity do domu, włączam w domu telewizor do obiadu i słuchajcie, taki zdołowany patrzę i leci W11 Wydział Śledczy i kogo ja widzę? Panią, moją plastyczkę, która gra zwłoki wyławiane z rzeki. I do mnie wtedy dotarło, że Pan Bóg może jest dziwny, ale jednak sprawiedliwy. Jakoś się odbudowałem wtedy. I wiecie, ja też tak myślałem a propos tych ćwiczeń, że nie ma sensu, żebym ja ćwiczył, bo jak się nawet dorobię jakiejś masy mięśniowej, to się od razu zacznę tym chełpić. Ludzie tak w Polsce mają taki trend, że szukają powodów, żeby się chełpić jakimiś sukcesami albo rzeczami, które nie są istotne czasami. Mam takiego znajomego z szachów, pana Grzegorza, on będzie dowodem tego, bo jakiś czas temu na Facebooku pan Grzegorz, lat 60, napisał mi życzenia. No i mi się miło zrobiło, fajnie, dostałem życzenia urodzinowe. Tylko że ja tak otwieram te życzenia i czytam zdanie: 100 lat, życzy wicemistrz Rabki roku 2013 w szachach szybkich oraz mistrz Podhala roku 2014. No i wiecie, to może zaboleć, jak w twoich życzeniach ktoś się chełpi twoim kosztem. Więc pomyślałem: a dobra, to ja ci odpiszę w podobnym tonie. I napisałem mu: dziękuję i pozdrawiam, Marcin Chmiel z Bożej łaski, lokator kawalerki, 30 m2 na Mokotowie Dolnym. Więc jest generalnie w narodzie trend, żeby się chełpić sukcesami i jedna grupa, o której chciałem wam dzisiaj powiedzieć, szczególnie z tym przegina, i to są studenci prawa. Moi drodzy, tutaj chciałem wywołać ten temat. Ja niestety muszę wam się przyznać, ja też byłem studentem prawa i chciałbym, żebyście naprawdę docenili, że jest 5. minuta występu i dopiero teraz się dowiadujecie. Naprawdę, słuchajcie, to jest bardzo trudne. Wiele mnie to kosztowało, żeby nie mówić o tym co 2 minuty w moim życiu. Nie, ja tego nigdy nie rozumiałem, czemu ludzie się chełpią tymi studiami, a studenci w Krakowie, gdzie ja też studiowałem, to jest specyficzna grupa, bo dla nich nie wystarczy, że jesteś studentem prawa. Ty jeszcze musisz być krakowskim studentem prawa. Oni są strasznie terytorialni. I tacy Krakusi, jak widzą takiego człowieka jak ja, pochodzącego z Myślenic,
no to myślą o nas, o Myśleniczanach, że my jesteśmy z jakiejś średniowiecznej wioski. Że wiecie, ja mogę pachnieć lawendą, mówić prawidłowo bynajmniej, ale jak taki krakus mnie słucha, to jedyne co on słyszy to jest: miłościwy panie, niech pan Bóg da ci jurne cielęta, z Myślenic do Krakowa przyjechał żem. I chełpi się taki krakus, cały się czuje spyszna, wyobraża sobie, że siedzi na Zamku Wawelskim i wylewa na mnie pomyje. Dopóki sam nie pojedzie do Warszawy. Bo wtedy ilekroć się odzywa, to taki warszawiak słyszy tylko: jakże to pociągi tu jeżdżą pod ziemią, Franciszku Józefie, miejże nas w swej opiece! I taki warszawiak też się chełpi, dopóki nie pojedzie do Rabki-Zdrój. Bo choćby nie wiem jak się chełpił, nigdy nie będzie wicemistrzem Rabki roku 2013 w szachach szybkich. Także wiecie, było mi strasznie ciężko się na tych studiach odnaleźć, jak przyjechałem z tych Myślenic, bo musicie wiedzieć, Warszawa, że krakowski Wydział Prawa to jest najbardziej snobistyczne miejsce na ziemi. Nie ma bardziej snobistycznego miejsca. Żeby wam to udowodnić, słuchajcie, ja na pierwszym roku miałem wykłady z typem, który się nazywał ksiądz profesor, zwyczajny, Franciszek, Longchamp de Berrier, młodszy, trzeci. To jest prawdziwy człowiek, słowo wam daję, chociaż brzmi jak zmyślony. I ja, wiecie, czułem się strasznie przytłoczony, no bo nie wiem jak się odnaleźć, ale myślę sobie, dobra, jakąś szansę tym studiom dam, spróbuję przetrwać. No i mam mieć pierwszego kolosa, 40 stron do ogarnięcia, z przedmiotu księdza profesora, który się nazywał Prawo rzymskie. Myślę sobie, no spoko, dam radę, jakieś tam książki czytałem. Siadam na mieszkaniu, tylko słuchajcie, ja otwieram pierwszą stronę jego podręcznika i na pierwszej stronie czytam zdanie: jurysprudencja pontyfikalna miała bardziej kauteralny charakter w okresie poklasycznym. I ja się rozpłakałem. Bo Warszawa, ja całe życie myślałem, że ja lubię książki, a książki lubią mnie, ale ja czytam to zdanie 3 razy i jedyne co słyszę z tyłu mojej głowy to jest: ja lubię łapać i rzucać, ja lubię łapać i rzucać. Książki robią czytu, wyjebią mnie z tych studiów łobudu. To jest wszystko, co ja słyszę. Oczywiście, że miałem 0 punktów z tego kolosa. Kompletnie go uwaliłem. No i na drugi dzień idę błagać na dyżur księdza profesora, żeby mi chociaż przetłumaczył na ludzki to, co on do mnie napisał. Też w ogóle, co to jest za koncepcja ksiądz profesor? Że co, ja przyjdę do niego na dyżur, a w środku będzie konfesjonał? I on jak będzie miał dobry nastrój, to powie mi: pan odpuścił ci kolokwium, idź w pokoju. Absurd, to jest jakaś incepcja, nie wiem co się dzieje. No ale dobra, idę tam na miejsce, nie było konfesjonału, natomiast on na wejściu zaznaczył status, bo ja pukam do drzwi, on otwiera i mówi do mnie: słucham pana. Więc ja miałem flashbacki, jak moi przodkowie zapieprzają na jego folwarku kilka wieków wcześniej. No ale brnę dalej, chcę, żeby mi chociaż trochę wytłumaczył. Mówię do niego: czcigodny księże profesorze, pełne są niebiosa i ziemia chwały twojej. Czy zechciałby mi ksiądz profesor jakoś wytłumaczyć prostszym językiem, bo ja nie rozumiem? A on mi przerwał gestem ręki i mówi do mnie: ja proszę pana nic panu nie wytłumaczę, gdyż ja nie piszę dla debili. I zamknął mi drzwi przed nosem. Pedagog roku, proszę państwa, naprawdę. I ja, słuchajcie, myślałem, że okej, to jest najcięższy wykładowca, z jakim przyjdzie mi się zmierzyć, ale potem poszedłem na drugi wykład z powszechnej historii prawa. I tutaj, słuchajcie, zrobię małe wprowadzenie. Na pewno jak byliście na studiach, to kojarzycie takich pasjonatów wykładowców, którzy za swój nadrzędny cel naukowy postawili sobie, że oni swoim wykładem wprowadzą was w stan śpiączki farmakologicznej. To jest... Oni się po to pojawili na ziemi i miałem wykłady z takim magikiem, profesor Andrzej Dziadzio się nazywał. I wy wiecie po studiach, że zawsze taki wykład o 8 rano, w lutym, we wtorek, otwiera 15 minut manewrów wojny pozycyjnej, w której od wieków walczą 2 zwaśnione strony. Jedna to jest profesor uczelni wyższej, a druga rzutnik sztuk 1, którego nie może odpalić.
Rany boskie, myśmy się tam tak roztapiali, jest lód i ktoś mu krzyczy z tyłu sali: panie profesorze, na laptopie niech pan wciśnie F5. I on wciska F i 5, siedzimy dalej. Boże, ja nie mogłem tam wytrzymać, ale ja chciałem dać mu szansę, naprawdę chciałem posłuchać tego wykładu obowiązkowego. Już dobra, jak mnie zapędzili, dam mu szansę. Tylko że tego typa, profesora Andrzeja Dziadzio, nie dało się słuchać, bo on oprócz tego, że miał mega spokojny głos, to jeszcze w każde zdanie wplatał taki zwrot: ne, prawda. I jak ty masz dać szansę człowiekowi, który o 8 rano w lutym mówi ci na wykładzie 120 razy zdanie w stylu: proszę państwa, ne, prawda, czy kodyfikacja prawa prawda niemieckiego miała charakter prawda przełomowy? Otóż uważam, że nie. Półtorej godziny co wtorek, nigdy nie odzyskam tych godzin. Nigdy nie odzyskam tego czasu. Nikt na tych wykładach go nie słuchał. Wszyscy tylko stawialiśmy kreskę w zeszytach, ilekroć padło prawda albo ne. To było nasze jedyne zajęcie. Z tego wykładu wyniosłem dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że 16 kwietnia 2016 roku profesor Andrzej Dziadzio w wyniku pylenia brzozy pospolitej dał wykład, w trakcie którego słowo prawda padło 312 razy. A druga rzecz to zdanie: Johann von Schwarzenberg und Hohenlaudenberg był autorem również Karnej Bamberginy. Nie ma krzyżówki, w której to mi się przyda. Nigdy tego nie wykorzystam. Zmarnowałem życie. I słuchajcie, jest jeszcze trzecia siła, z którą się mierzysz na wykładach, jak jesteś na takich studiach. I to jest prowadzący, który nienawidzi drugiego prowadzącego. I tutaj wam muszę zrobić małe wprowadzenie. Na tym samym roku miałem wykłady z trzecim prowadzącym, który się nazywał profesor Wacław Uruszczak. Profesor Wacław Uruszczak. No i wy jak słyszycie tą melodię, w ogóle jak ktoś ma na imię Wacław, no to wiadomo, że on się urodził do dużej godności. Że jak masz na imię Wacław w życiu, no to nie ma szans, że będziesz żulem na przykład. Nie będzie takiej sytuacji, że spacerujecie sobie po Warszawie, po polu mokotowskim, a tu nagle podchodzi do was taki dystyngowany dżentelmen w wznoszonym fraku i z nadgryzionym cylindrem, zaczepia was i mówi do was zdanie: przepraszam szanownego pana, ale akurat dywagowałem nad społeczną gospodarką rynkową. I co ciekawe, co zwróciło moją uwagę, to właśnie słowo społeczna. Społeczna, więc implikująca pewien solidaryzm. Solidaryzm, a więc wspólność ludzi. Czy w oparciu o ten solidaryzm ja chciałbym oraczyć mnie 5-złotówką? Nie ma takich sytuacji. Nie istnieją żule profesorowie prawa, bo gdyby istnieli, to byście słyszeli: no nie ukrywam, szanowny panie, że dzisiejsza danina będzie z przeznaczeniem quasi-libacyjnym. Nie. Uruszczak się urodził, żeby zostać profesorem. I został nim. To jest wybitny wykładowca, pozytywna postać dla polskiej nauki, mocno się przysłużył, ale krakowski profesor Wacław Uruszczak, chociaż jest pozytywną postacią, ma jedną zasadniczą wadę. Ślepą nienawiścią nienawidzi swojego arcywroga, profesora Juliusza Bardacha, który wykłada to samo co Uruszczak, ale w Warszawie. Nienawidzą się ci panowie i to nie jest, wiecie, zwykła nienawiść na linii Kraków-Warszawa. To jest klasyczna profesorska nienawiść. To jest coś takiego, że dla zasady, jak na przykład Uruszczak mówi: Batory dobry król, no to Bardach, że zły. Jak Uruszczak wydaje artykuł, to Bardach do niego polemik. Jak Uruszczak prowadzi badania, to Bardach nie może, bo nie dostał grantu, więc go dupsko piecze. I powiecie: dobra, nie lubią się, nic dużego, nie ma sprawy. Ale oni się tak nie cierpią, że w 2012 roku studenci UJ-u na Facebooku założyli fanpage Bardach się mylił, tylko ja mam rację. To jest prawdziwy fanpage. On chyba istnieje do dzisiaj. Wynikało to z faktu, że Uruszczak na wykładach i w swoim podręczniku co 10 stron jedzie po Bardachu i po każdej jego teorii. Co 10 stron, jak do rytmu metronomu, Bardach okazuje się być debilem, albo jakby to powiedział Uruszczak, człowiekiem o mentalności Alfonsa, który po raz kolejny kardynalnie omylił się wobec rzeczywistej krzywizny ryja Bolesława Krzywoustego. I Uruszczak musi mu to wytknąć, on nie wytrzymuje. To jest tak, jakbyście go zapytali, jaki jest pana największy cel naukowy, on by odparł, jakby Juliusz Bardach upadł i sobie głupi ryj rozwalił. To jest taka nienawiść.
To był strasznie ciężki wykładowca. Mega ciężko u niego było zdać ustny. Dlatego ja pierwsze, co powiedziałem, jak wszedłem do gabinetu, nawet się nie przywitałem, tylko od razu mówię: naiwna koncepcja Juliusza Bardacha, która nie przetrwała krytyki. I ja dostałem 5, a prowadzący długotrwałej erekcji. To jest taka nienawiść. I część z was mnie tak słucha i myślicie sobie: Chmielu, dobrze, ja to rozumiem, ale to dalej nie robi na mnie wrażenia, to jest normalna polska nienawiść. W tym kraju ludzie się kłócą, każdy ma swoją prawdę, jest święta prawda, jest gówno prawda, jest prawda. Każdy ma swoją prawdę, nie robi to na mnie wrażenia, to jest normalna polska nienawiść. No i słuchajcie, Warszawa, muszę wam przyznać rację. Macie. Gdyby nie fakt, że Bardach nie żyje od 2010 roku. Uruszczak jedzie po trupie od 15 lat. Rany boskie, od 2010. Co jest nie tak z tą datą, że ludzie tyle czasu chowają urazę? Od 2010, 15 lat, nawet robale przestały się już Bardachem interesować. I tylko jeden Uruszczak niezmiennie wyciąga skrzynkę mydła na rynek w Krakowie, wychodzi na nią z dzwonkiem i krzyczy: Bardach! Bardach! 15 lat niekończącego się strumienia nienawiści, świadomości, że teza nie może istnieć bez antytezy, że profesor Filibert musi mieć swojego Filidora. Uruszczak nie może żyć. Kipiący tą nienawiścią cały czas wspomina człowieka, który już dawno nie żyje. I wiecie co? Myślę sobie, Warszawa, że nawet mieszkańcy rynku w Krakowie, którzy słuchają tych wrzasków codziennie, mają już tego dosyć. I w pewnym momencie ten jeden z nich, który ma tego dosyć, Uruszczakowi na tej skrzynce mydła zostawia list. Krótki, ale bardzo treściwy. Uruszczak przychodzi, podnosi list, rozpieczętowywuje go i czyta jasne zdanie: proszę przestać, bo zadzwonię na policję. Podpisano wicemistrz Rabki roku 2013 w Czechach Szybkich. Dziękuję wam bardzo, Warszawa. Była to niewysłowiona przyjemność. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia, moi drodzy. Wielkie dzięki. Na razie. Marcin, brawa!